Siemanko, siemanko na kanale, witam wszystkich widzów, witam na kanale Kryptonol. Zaczynamy nową serię dzisiaj, Krypto Bayera, tak będzie nazywać ta seria. Będzie to szybki, 10-minutowy przegląd na temat tego, co dzieje się aktualnie na rynku kryptowalut, jakie są ceny podstawowych kryptowalut, jakieś szybkie wiadomości i to, co myślę, uważam za słuszne, żeby Wam przekazać i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Jeszcze raz chciałem Wam bardzo podziękować za wszystkie łapy do góry, za wszystkie suby, za to, że mnie oglądacie, że komentujecie. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam na mój kanał. Znajdziecie tam filmy w starszych wersjach, a teraz będzie to po prostu większość filmów będzie w takiej formie, także zapraszam bardzo. Wchodzimy na giełdę BinX. Wchodzimy tutaj sobie na rynki, wchodzimy sobie na spot. Mamy oczywiście kampanię, letni wyścig o punkty. Mamy też listing Metrix Al. Mamy też listing Carnival. Także co Wam powiem, wchodźcie na giełdę, link do giełdy znajduje się w opisie filmu lub w moim komentarzu. Zawsze macie jakieś fajne promocje, fajne bonusy, także warto. I co, wchodzimy tutaj sobie na wszystkie, patrzymy, co dzieje się z Bitcoinem. Aktualna cena 103 825 dolarów. No i co Wam mogę powiedzieć? Bitcoin ewidentnie drugi dzień z rzędu teraz jest na minusie, ale widzę, że tworzy się szpulka, także zobaczymy, co oznacza niepewność i myślę, że inwestorzy będą chcieli wywindować cenę w górę, ale zobaczymy. Następnie Ethereum. Jaka sytuacja na Ethereum? Na Ethereum sytuacja taka, że mamy ewidentnie trend boczny. Mamy tutaj opór na poziomie około 2800 dolarów. My jesteśmy teraz cenowo na poziomie 2475 dolarów. Jest to stan na dzień wtorek. Co dalej? Popatrzymy sobie może na innowacje. Nie na innowacje, co ja mówię. Tutaj na Trumpa. Wejdźmy sobie na zmianę. Wszystko na minusie. Tutaj jeszcze większy minus. No, także tak bywa. Wejdźmy sobie na memcoiny. Jak tutaj zobaczymy. Plus 49 Jerry zanotował. Steamy ma około 42% do góry. Jager 27%. Bull plus 10%, Freeze plus 5%. Także największe minusy zanotował teraz Mompig minus 46, Glong minus 38, Virgin minus 34 i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie wszystko posprawdzać. Bardzo fajna jest ta giełda, bardzo przejrzysta. Wchodzimy, patrzymy na przykład na Bitcoina. Tutaj pojawia się nam z boku sztuczna inteligencja, która powie nam teraz właśnie, co aktualnie się stało dzisiaj z Bitcoinem. Analiza cenowa BTC spadek poniżej 104 000 w obliczu napięć geopolitycznych. Tak się dzieje. Takie są kluczowe obserwacje, proszę sobie tutaj poczytać, co wpływa na rynek, co warto obserwować, czyli kluczowy poziom wsparcia znajduje się w okolicach 103 000. Dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na rynek kryptowalut. Altcoiny mogą odnotować większe wahania w reakcji na ruchy Bitcoina. Możemy też zadać pytanie, na przykład, jakie napięcia geopolityczne między Izraelem a Iranem mogą wpłynąć na cenę Bitcoina? I już tutaj sztuczna inteligencja Wam odpowiada. Oczywiście wiadomo, to jest sztuczna inteligencja, wszystkie wiadomości sprawdzamy sami, ponieważ bardzo często te modele językowe się mylą, bądź podstawowe modele językowe, jeżeli nie macie wykupionego abonamentu, nie mają dostępu do internetu, więc podają Wam jakieś dane sprzed kilku lat. Tak to wygląda, bardzo fajnie to się dzieje na giełdzie BinX. BinX. Dla mnie, ja czytam to BinX, ale giełda nazywa się BinX. Co, mam tutaj pozycję na złocie. Mam longa na złocie ustawionego za 94 dolary. Także jestem na plusie około 50 centów. No nie wiem, kurde, prawdopodobnie rzucę swoją pracę, rzucę swoje jakieś tam działalności.
I nie wiem, no myślę, że wyprowadzę się, o kurde, 0,46 teraz, myślę, że wyprowadzę się w ciepłe kraje, ponieważ taki zarobek. Nie no, śmieję się ogólnie tak. Trzymam longa, wiem, że prawdopodobnie spodziewam się korekty, ale jestem dobrej myśli, ponieważ złoto, tak samo jak Bitcoin, cały czas do przodu, a szczególnie patrząc teraz, co dzieje się na świecie, w jakiej sytuacji znajdujemy się na świecie, także złoto na pewno jest skupywane przez duże banki, przez dużo państw, także zawsze na plusie. Dobrze, wychodzimy z tego. Wchodzimy teraz sobie do moich notatek i w notatkach co mam zapisane dla Was? Mam zapisanego takiego newsa, jak na przykład to, że szykują się dla nas limity gotówkowe od 2027 roku. Takie nam super przepisy będzie wprowadzała nasza najlepsza Urszula. I co teraz? Tutaj mam tabelkę właśnie. Powyżej 10 000 euro nie będzie można już przeprowadzać transakcji gotówkowych. Wszystkie transakcje będą musiały być robione bezgotówkowo. Powiedzmy 10 000 euro jest to jakaś kwota dosyć duża, także nie często taką kwotą operujemy, więc powiedzmy, że nas to nie interesuje, ale już bardzo nas interesuje to, że od 3000 euro, w transakcje powyżej 3000 euro będzie musiała zostać zweryfikowana tożsamość oraz będzie ta transakcja zgłoszona. Także powiedzmy dobrego roweru lub starego auta już za gotówkę się nie kupi i będzie musiało być wszystko zarejestrowane. Także jak to bywa, chcą o nas wiedzieć wszystko i dlatego zapraszam Was jeszcze raz. Jeżeli nie macie żadnej kryptowaluty kupionej, jeżeli nie wiecie jak to zrobić, zapraszam Was na giełdę BinX, link u mnie w komentarzu, wejdźcie, kupcie, zacznijcie inwestować po trochu, po 100 zł co miesiąc, po 500 zł, po 1000 zł. Mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie czasu przyniesie to Wam korzyści. Dobra, także tyle na temat tych limitów i teraz wejdziemy sobie. Jeszcze mam tutaj nie jednego newsa, w sumie jednego newsa, on jest 16 czerwca. Korona norweska, aktualnie ja znajduję się w Norwegii, tutaj mieszkam i pracuję, także korona norweska przebiła tak zwaną barierę psychologiczną i spadła w porównaniu do dolara do poniżej 10 koron za $1. Nie zdarzyło to się od czasu mniej więcej 2023 roku. Teraz co chcę Wam powiedzieć na temat korony norweskiej, to jest to, że jak ja tu przyjechałem, było to dosyć dawno temu, ale nieważne. Powiem inaczej, że jeszcze 2-3 lata temu za tej super takiej wymyślonej, ściemnianej choroby korona była w granicach 50 groszy za jedną koronę. Teraz korona jest w granicach 37 groszy, także aktualnie w 3-4 lata straciliśmy około 30% siły nabywczej pieniędzy plus inflacja. Także wesoło nie jest. Jeszcze raz wychodzimy z tego, wchodzimy na banieczki. Co się dzieje dzisiaj, damy na dzień. No wszystko na minusie, no ale nie dziwić się, taka sytuacja polityczna. Także tak jak mówiłem, taka sytuacja polityczna i nic na razie z tym nie zrobimy. Także obserwujcie newsy, obserwujcie mój kanał i co? Do następnego.